Witam ponownie w zadaniu z chemii. To zadanie przed chwilą przeczytałem i osobiście mi się bardzo podoba. No, w każdym razie mamy tutaj jakiś kwas, widzimy, że jest w nim wodór, jakiś nieznany pierwiastek, no i 3 tleny. To jest wzór kwasu, możemy sobie go napisać trochę ładniej niż tutaj. To jest H, jakieś E, O3. Wiemy, że na 160 cząstek wody przypadają 4 cząstki kwasu lub jeszcze łatwiej na 40 cząstek H2O mamy jedną cząstkę tego naszego KW, czyli kwasu. Wiemy, że to jest 15% roztwór, więc możemy zacząć powolutku liczyć masy. Skupimy się tutaj na tak zwanych masach cząsteczkowych w unitach, bo dlaczego nie? Możemy nawet i w ten sposób liczyć stężenie procentowe. Zatem woda to jest 18, bo tlen to 16, wodór 1, więc masa jednej cząsteczki wody to 18, bo 2 razy 1 plus 16 to 18. Mamy ich 40, musimy to 18 przemnożyć przez 4 i 10, czyli 18, 36, 72, 720. Wiemy, że te 40 cząsteczek waży 720 unitów. Potem nam te się unity skrócą, bo i tak mamy stężenie procentowe, a procent jest ułamkiem. W przypadku kwasu ta masa to jest 1 plus 48, 49 plus x. Tak? Czym jest x? X jest masą jednej cząsteczki tego konkretnego pierwiastka, którego jeszcze nie znamy, ale który zaraz nam w obliczeniach wyjdzie. Ta masa również jest w unitach. 49, bo 1 wodór razy 1 oraz 16 razy 3, 48, łatwo dodać. Wiemy, że stężenie procentowe to jest masa substancji przez masa roztworu. My znamy stężenie procentowe, zapiszemy to jak ułamek, po to, żeby łatwiej nam się wpisywało w kalkulator. Równa się masa substancji. Masa substancji to jest 49 plus x, bo naszą substancją jest ten rozpuszczony kwas. I podzielimy to przez, jeszcze pokażę Wam co z tymi unitami. I przedzielę to przez masę roztworu, na którą składa się masa rozpuszczalnika. Tak, zapiszę ten wzór. M rozp równa się, nie miało być rozp, tylko mr. Że mr właśnie się równa m rozp plus ms, tak? Czyli naszym rozpuszczalnikiem w tym wypadku jest woda, jest jej 720 unitów, a masą substancji jest kwas, którego jest 49 plus x. Możemy to szybko sobie dodać w pamięci i to jest 769. 769 plus oczywiście ten x też unitów. Zwróćcie uwagę, że te unity, pomimo że tam w trakcie obliczeń o nich pamiętałem i je pisałem, to wcale nie były potrzebne, bo i tak się skróciły. Jeżeli dbamy o to, żeby w obliczeniach była ta sama jednostka, to ona nam gdzieś się po drodze skróci w trakcie obliczeń. Poza tym obliczenia zawsze staramy się robić bez jednostek i jeżeli zawsze są prawidłowo poprzekształcane, zawsze wyjdzie prawidłowy wynik, więc tutaj równie dobrze mogłem tych unitów nie pisać. Ok, no i mamy proste działanie matematyczne do wykonania. Musimy przemnożyć przez mianownik tego prawego wyrażenia. No i co niestety zrobię właśnie. Zobaczymy, czy wyjdą liczby całkowite. 152 razy 769, oczywiście, że nie całkowicie, 116, 888. 116, 888, chwilkę pisania i oczywiście plus 0, 152x. Po tej stronie mam 49 plus x.
To mi zostało w liczniku tamtego prawego wyrażenia. Teraz odejmę obustronnie 0, 152x, to już jest prosta matematyka. Odjąć 49, gdyż chcę się pozbyć z tej strony tego, a z tej strony tego. Po jednej stronie po prostu będę miał x, po drugiej liczby i mi wyjdzie wynik. Ale to za chwilkę. 116 minus 49, to jest wyższa matematyka, wrzucam na kalkulator. 67. Niestety 67 z tymi oto tutaj po przecinku. A po tej stronie mamy 0,848x. Zatem jeżeli chcemy uzyskać x, wystarczy podzielić przez tą liczbę przy x, więc 67888 podzielę przez 848. Wynik to jest 80. No i chyba będę musiał zerknąć do Mendelejewa. 80, bo nie pamiętam co to za pierwiastek. Może sobie przypomnę? Nie pamiętam. Może brom? Odpalam Mendelejewa. Układ okresowy. W sumie powinienem powiedzieć układ okresowy, ale ja tak w skrócie mówię. Trafiłem. I co? No i wiemy w takim razie, że BR, jak to się zapisuje? Na dole czy u góry? No i co? Nie mam pojęcia. A tutaj w tym układzie, zobaczę w tym układzie. U góry. Czyli BR 80, tak? Chyba tak się zapisuje. A na dole co się zapisuje? BR, który jest 35. Ta 35 niepotrzebna. Whatever. Ok. Zatem mamy wzór naszego kwasu. Jest to kwas bromowy, jest to kwas tlenowy. Nawet możemy sobie, jeżeli chcecie, obliczyć wartościowość. To w sumie taki bonusik. Pamiętamy, że tlen jest dwuwartościowy, wodór jedno, więc 2 razy 3 odjąć 1 razy 1, brom jest 5-wartościowy. Możemy nawet nazwać ten kwas, jest to kwas bromowy, podkreślam owy, gdyż jest to końcówka kwasów tlenowych 5, czyli kwas bromowy 5. Dzięki za oglądanie, zostawcie lajki, subujcie. Dzięki, pa!